Cześć, nazywam się Edu Kredka i zapraszam Cię do oglądania moich filmów. Dzisiejszy odcinek jest o Ukrainie. Poznajmy bliżej naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Ukraina jest jednym z 7 sąsiadów Polski. Kraj ten jest 2 razy większy od Polski, co czyni go największym krajem na kontynencie europejskim oraz 45. na świecie. Mimo różnicy w powierzchni, w Ukrainie mieszka tylko około 6 milionów mieszkańców więcej niż w Polsce. Ukraina dzieli granice lądowe z 7 krajami. Flagą Ukrainy jest prostokąt, podzielony na 2 pasy. Górny w kolorze niebieskim oraz dolny w kolorze żółtym. Barwa niebieska nawiązuje do błękitu nieba i ma symbolizować pokój, zaś kolor żółty nawiązuje do koloru zboża jako bogactwa ukraińskiej ziemi. Godłem Ukrainy jest tryzub na niebieskiej tarczy. Po polsku oznacza to trójząb. Od wieków pojawiał się na monetach i pieczęciach, ale jego pierwotne znaczenie nie jest znane. Dziś symbolizuje niepodległość poprzez wpisane w niego ukraińskie słowo wolność. Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Użytkownicy tego języka korzystają z alfabetu, zwanego cyrylicą, dlatego niektóre litery mają inny kształt lub zupełnie inną wymowę. Hrywna to oficjalna waluta Ukrainy, zaś ukraińskie monety to kopiejki. Najdłuższą rzeką w Ukrainie jest Dniepr, który też jest jedną z najdłuższych rzek Europy. Ukraina ma też dostęp do Morza Czarnego oraz Morza Azowskiego, które jest najpłytszym morzem świata. Kijów jest stolicą i największym miastem kraju. Według legendy miasto to zostało założone przez 3 braci – Kija, Szczeka i Chorywa oraz ich siostrę Łybeć. Od imion młodszych braci pochodzą nazwy pobliskich gór, od imienia siostry nazwa rzeki, a samo miasto nazwano na cześć najstarszego z rodzeństwa. Kijów słynie z potężnych świątyń, których kopuły oślepiają złotą poświatą. Jednym z licznych zabytków są złote wrota. Wiele lat temu były bramą w murze otaczającym miasto. Legenda głosi, że gdy król Polski, Bolesław Chrobry, prowadził wojnę z Ukrainą, uderzył w bramę mieczem i wyszczerbił go. Od tamtej pory broń tę nazwano szczerbcem. Większość ludności ukraińskiej jest wyznania prawosławnego. Religia ta w nieznaczny sposób różni się od dominującego w Polsce katolicyzmu. Jej wyznawcy oraz katolicy wierzą w tego samego Boga oraz w Jezusa Zbawiciela. Wierni modlą się w świątyniach zwanych cerkwiami. Kuchnia ukraińska jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Do najbardziej popularnych potraw ukraińskich należą barszcz, placki ziemniaczane, wareniki, czyli pierogi, pączki z czosnkiem, solianka, czyli zupa na tłustym wywarze o słonym i kwaskowatym smaku, czy sałatka vinaigrette z burakami i kiszonymi ogórkami. Popularną przekąską jest suszona ryba. Ukraińskim napojem jest kwas chlebowy, który ma słodko-kwaśny smak pieczonego chleba. Wyszywanka to ukraiński strój ludowy. Głównym elementem stroju jest długa, biała, wyszywana koszula, soroczka. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni noszą je przy różnych okazjach. Dla kobiet charakterystyczne są również wianki z żywych bądź sztucznych kwiatów, ozdobione różnokolorowymi tasiemkami. Obowiązkowa nauka trwa tu 12 lat. Początek edukacji rozpoczyna się w wieku 6 lat. Uczniowie oceniani są według 12-stopniowej skali ocen szkolnych. Bardzo dobrzy uczniowie mają oceny od 9 do 12. Kołobok to ukraińska bajka ludowa. Bohater zwany jest również kołaczykiem. Bajka opowiada o przygodach okrągłego chleba, który uciekł od babci i dziadka, by przemieszać świat. W
czasie swej wędrówki spotyka zająca, wilka i niedźwiedzia. Każdy z tych zwierząt chce go zjeść, lecz kołobok opowiada swoją historię, a na koniec dodaje: tobie też ucieknę, i ucieka, tocząc się. Bojowy chopak to ukraińska narodowa sztuka walki, którą chętnie trenują zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Sztuka ta obejmuje też starcia przy użyciu kijów i szabli. Ruchy zawodników przypominają taniec, a ubiór nawiązuje do stroju ludowego. Wiosną na zachodzie Ukrainy odbywają się festyny, podczas których mieszkańcy wsi odprowadzają pasterzy i ich trzodę na górskie łąki. Temu wesołemu świętu towarzyszą występy trębitów, czyli góralskich muzyków grających na instrumentach przypominających długie rury, które mają długość od 3 do 8 metrów. Dźwięk trębity można usłyszeć na dystansie ponad 10 kilometrów. Z Ukrainą kojarzą się takie słowa jak stepy. Są to rozległe obszary porośnięte głównie trawami. Krzewy występują tu rzadko, a drzewa wcale. To dlatego, że panują tam trudne warunki pogodowe. Dawniej tereny te zajmowały niemal połowę powierzchni Ukrainy. Kozacy to waleczni mężczyźni, którzy w przeszłości przemierzali tereny dzisiejszej Ukrainy. Byli doskonałymi wojownikami, słynęli z dyscypliny, męstwa i wierności towarzyszom w walce. Ich tradycje przetrwały aż do dzisiaj. Kozak to też ukraiński taniec ludowy. Jest wykonywany w szybkim tempie, a jego charakterystycznymi elementami są przysiady i podskoki. Czy wiesz, że desman ukraiński to mały ssak, który żyje na lądzie, a poluje pod wodą. W poszukiwaniu pokarmu pomaga mu długi, wrażliwy na zapach nos. Gatunek ten można spotkać wokół stawów, jezior i rzek. Na terenie Ukrainy znajduje się też Askania Nowa. Jest to najstarszy na świecie rezerwat utworzony w celu ochrony stepów. Nazywany jest też ukraińskim safari, gdyż występuje tam wiele gatunków zwierząt egzotycznych. Na terenie tego państwa znajduje się też najdłuższa gipsowa jaskinia świata. Korytarze jaskini optymistycznej, bo tak się nazywa, liczą 260 km długości. Mam nadzieję, że poznaliście już trochę bliżej Ukrainę. Pamiętajcie, że kraj ten jest niezwykle bliski Polakom, gdyż łączy nas wspólna, wielowiekowa historia, a szczególnie teraz, gdy państwo ukraińskie znalazło się w tak trudnej sytuacji. Wyciągnijmy do naszych sąsiadów pomocną dłoń. Być może macie już w klasie nową koleżankę lub kolegę z Ukrainy. Zaopiekujcie się nimi, tak żeby mogli choć na chwilę zapomnieć o tych trudnych wydarzeniach. To już wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia!